Dzień dobry, wtorek, 6:48. Na niebie wyścig dwóch samolotów. Tutaj trzeci się poddał, w drugą stronę leci. Z tej strony księżyc. Normalnie niesamowite zjawiska. No, co się będzie się działo, nie wiem. Ale jak widać właśnie po niebie powinien być fajny, słoneczny dzień. Także zobaczymy. Zapraszam. Na górze wygrał. Szesnasta 27 i po pracy najlepiej wylądować na Koziej Łączce. A dokładniej na placu zabaw na Koziej Łączce. Fajne ostatnie dni ciepłe. Chociaż się rekord października już padł od 66, więc całkiem spory. Jeszcze może nas zaskoczyć pogoda pozytywnie. Znaczy no, klimatologów niekoniecznie pozytywnie, ale zwykłego szaracza, szarego obywatela to im więcej ciepełka, tym lepiej. W ogóle jesteśmy na drugim placu zabaw i tu jest takie ładne drzewo, które wyrasta w piaskownicy. No, piaskownica pewnie wokół drzewa powstała, nie drzewo w piaskownicy. Natomiast widzę, że te dzieciaki są trochę szalone, bo dokopały się do takiego korzenia. No ładnie. No, przy powrocie z placów zabaw miałem niespodziewany trening siłowy. Przytachać 20 litrów płynu do spryskiwaczy z paczkomatu. Żebyście mieli jakiś dobry uchwyt, a uchwytu to nie miało. Ale na szczęście był to sześcian, a nie kula. Kula była chyba najgorsza. Chociaż w strongmanach to kule noszą, to może byłaby lepsze. Sześcian faktycznie najgorszy. No, za mną gdzieś tam niebieska godzina, jak widzicie. Wszystko na niebiesko. Z przodu żarówka mnie świetla, więc jestem czerwieńszy. I no najlepiej byłoby coś wam pokazać, bo wam sobie, jak tak czasem sobie włączam odcinek sprzed roku i oglądam jakąś fajną scenkę, myślę, wow, ale mi się udało, albo coś takiego. No, ale nie mam co wam pokazać, bo jestem już na podwórku. W domu nie ma nic do pokazania. Niebo wyjątkowo nie fotogeniczne dzisiaj, więc jest zdanie na moją twarz i jeszcze kilkanaście sekund mojej twarzy. A jak tak widzę, to będzie więcej sekund jakichś dziwnych scenek. Na pewno jedną z ciekawszych rzeczy są te pochodnie na ogniwo fotowoltaiczne. O, że mi się przypomniało, teraz wam powiem ciekawostkę. Słuchajcie tego, ja jestem z wykształcenia fizykiem i pracowałem przez chwilę w Austriackim Instytucie Technologicznym. Mieliśmy współpracę Wrocław-Wiedeń w kryptografii kwantowej. I tam pracowałem z takim człowiekiem, Andreas Poppe. On to był moim takim opiekunem naukowym. Tam już sobie pracowali razem. I teraz właśnie rok temu Andreas pisał, no fajnie, że mój tam przełożony dostał Nobla, bo akurat miał na myśli Antona Zeilingera. Ja mówię, no fajnie się z nim pracowało, faktycznie zasłużona nagroda. A dzisiaj pisał mi, że jeden z aktualnych noblistów z fizyki dostał też nagrodę, był jego recenzentem jego habilitacji, czy jakoś tak, czy doktoratu. No więc rok po roku jego przełożeni, najpierw jeden dostał nagrodę Nobla, później drugi dostał nagrodę Nobla. No, także poczułem się prawie jak naukowiec prawdziwy. Nie, no byłem naukowcem prawdziwym przez pewien czas. No i właśnie mój opiekun naukowy, jego opiekunowie naukowi dostali, jeden dostał Nobla, drugi też dostał Nobla. Także no, otarłem się o noblistów niemalże. No, a tematyka to jeszcze tak podsumowując, ja tam siedziałem w kryptografii kwantowej, a dokładnie w kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego, czyli fotony splątane, fotony niesplątane, generalnie fotony ze specjalnymi stanami kwantowymi. No i Zeilinger tam opracowywał teoretyczny model splątania, jakiś taki nowszy, lepszy.
A ten, co dostał Nobla dzisiaj czy tam wczoraj, to działał w jakimś femtosekundowym obrazowaniu elektronów, czyli też jakieś takie super częste impulsy. No i właśnie i jedno i drugie się właśnie w naszej pracy badawczej przydawało, więc się spina, no bo model teoretyczny splątania kwantowego, a splątanie kwantowe najłatwiej zrobić jest właśnie na fotonach. A że fotony są bardzo szybkie, fotonów jest bardzo dużo, to trzeba umieć gęsto je mierzyć. No, także fajnie, tak. Gdzie dostałem Nobla i ja wiem mniej więcej o co chodzi nawet. Chociaż już się fizyką od jakiegoś czasu nie param. Dobra, jeszcze kilkanaście sekund przesłania dla mnie z przyszłości i dla całego świata i Fajrant na dzisiaj. No, także zaczyna się robić ciemno coraz wcześniej. Godzina 19:01 i już jest całkiem ciemnawo. No, ale teraz fajnie jest, bo sobie korzystam z takiej apki Trail Sense i tam są pokazane właśnie wszystkie świty i wszystkie zmierzchy cywilne, astronomiczne, żeglarskie i wschody słońca, więc można sobie faktycznie obserwować, kiedy coś się dzieje. No i jeszcze złota godzina teoretycznie. Ten, nie wiem, czy tam jest w tej apce, ale ja też sobie jakoś to gdzieś tam z jakichś tabel pobrałem, wyliczyłem, więc no, nie jest takie zaskakujące. Natomiast no, jest to trochę przygnębiające. Dobra, jest, nabrałem czas. Także dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam na jakiś kolejny. Hej!